Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was bardzo fajną lekcję, gdzie będzie ciekawa historia. Dzięki tej historii nauczycie się, jakie są różne formy słów dzień, tydzień, miesiąc i rok. I potem po historii powiem Wam, jak używać form dzień, dnia, tydzień, tygodnia, tygodni, miesięcy, lat, rok i tak dalej, i tak dalej. A na koniec będzie niespodzianka, więc oglądajcie. A czy wiecie, że możecie uczyć się polskiego w mojej szkole online? Tak, mam szkołę i świetne nauczycielki. Mamy kursy grupowe, indywidualne. Funkcjonujemy już od ponad 13 lat, a od 4 lat uczymy tylko online. Zapraszam Was serdecznie do mojej szkoły. Link jest w opisie. A teraz posłuchajcie krótkiej historii. To jest historia Mary. Mary coś planuje, ale posłuchajcie. Mary urodziła się w Stanach, ale ma polskie korzenie. Wszyscy jej dziadkowie byli Polakami. Wyjechali z Polski wiele lat temu, ponad 100 lat temu. Mary była w Polsce już 2 razy. 28 lat temu była pierwszy raz i była ostatnio 4 lata temu. Teraz jest na emeryturze. Ma 64 lata i chce pojechać do Polski na całe 2 miesiące. Przygotowuje plan wycieczki. Kilka dni temu kupiła już bilety na samolot i leci za 3,5 miesiąca. Samolot ląduje w Warszawie i Mary chce spędzić tam 2 tygodnie. Chce zwiedzić Warszawę i Wilanów. Potem na kilka dni albo na tydzień pojedzie do Lublina, bo stamtąd pochodzili jej dziadkowie. Spotka się ze swoją polską rodziną i dlatego teraz uczy się polskiego. Z Lublina pojedzie w Bieszczady. Mary uwielbia góry, więc chce tam być minimum 1,5 tygodnia. Bieszczady to piękne góry, ale nie są bardzo wysokie. Po trekkingu w Bieszczadach będzie chciała trochę odpocząć i pojedzie do jakiegoś małego pensjonatu w Kazimierzu Dolnym. Na jak długo? Na jakieś 10 dni, bo na początku sierpnia w Kazimierzu jest ciekawy festiwal filmu i sztuki. Ostatnie tygodnie najprawdopodobniej spędzi w Warszawie, ale nie chce nic planować i zostawić sobie możliwość, żeby zrobić coś spontanicznie. To była historia Mary. I to jest historia inspirowana doświadczeniami naszych studentów. Naszych, to znaczy studentów w mojej szkole. Teraz, kiedy działamy online, mamy dosyć dużo osób, które mają polskie korzenie, głównie mieszkają właśnie w Stanach. I to jest wspaniałe, że piszą do mnie, że chcą nauczyć się polskiego albo chcą
przypomnieć sobie Polski, bo w końcu bycie Polakiem jest powodem do dumy. Jeśli Ty też masz polskie korzenie, polską rodzinę i chcesz uczyć się polskiego, ale mieszkasz daleko w Stanach, w Kanadzie, we Francji, a może w Australii, to zapraszam do naszej szkoły. Mamy uczniów z każdego z tych krajów, więc znajdziemy najlepszy kurs dla Ciebie. Skontaktuj się ze mną przez link w opisie filmu, spotkamy się na bezpłatnej konsultacji, porozmawiamy i ja wybiorę najlepszy kurs dla Ciebie. Linki są w opisie, tak jak mówiłam. A teraz wracamy do historii Mary. Tutaj były różne frazy. Wiele lat temu, 4 lata temu, 1,5 tygodnia, 2 tygodnie i tak dalej, i tak dalej. Ok, jak to działa? Jak to działa? Mamy słowa rok, miesiąc, tydzień i dzień. I 4 kategorie. Kategoria numer 1 to jest po prostu 1. 1 rok, mówimy. 1 rok. 1 miesiąc. 1 tydzień. 1 dzień. Zwykle nie mówimy słowa 1. Po prostu mówimy rok, miesiąc, tydzień, dzień. Na przykład jadę tam na tydzień. To było miesiąc temu, a nie na 1 tydzień albo 1 miesiąc temu. Nie. No dobrze, to jest pierwsza kategoria. Druga kategoria to jest liczba mnoga, czyli plural form, ale kiedy mamy numery 2, 3, 4 albo 22, 23, 24, 32, 33, 34 i tak dalej. Czyli wszystkie numery, które kończą się na 2, 3, 4 w mówieniu. Więc nie 12, 13, 14. Nie. Wszystkie, które kończą się na 2, 3, 4 w mówieniu i wszystkie, które kończą się na 2, 3, 4 w pisaniu, ale nie 12, 13, 14. Więc w tekście było 4 lata temu. Albo Mary ma 64 lata. I właśnie, mamy tutaj formy. Lata, miesiące, tygodnie, dni. Lata, miesiące, tygodnie, dni. Te formy mogą być też używane bez numerów, kiedy to jest podmiot zdania, kiedy słowa lata, miesiące, tygodnie, dni są podmiotem zdania, czyli subject of the sentence, albo jeśli to są formy biernika. Więc na przykład ostatnie dni były dla mnie bardzo ciężkie. Albo jak w naszym tekście, ostatnie tygodnie najprawdopodobniej spędzi w Warszawie. W pierwszym przykładzie jest mianownik, w drugim przykładzie jest biernik. Ok, mamy to. Trzecia kategoria. Tutaj mamy inne numery. Wszystkie numery, które nie kończą się na 2, 3, 4 w mówieniu i nie jest to numer 1. Więc na przykład 5, 6, 7, 8 do 21, a potem 25, 26 do 31 i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tutaj formy lat, miesięcy, tygodni, dni. Lat, miesięcy, tygodni, dni. Ale tych form używamy nie tylko z tymi numerami, ale również ze słowami, które oznaczają ile. Więc to są takie słowa jak wiele,
to znaczy dużo, ale tutaj będziemy używać słowa wiele, kilka albo parę. Kilka, parę to są synonimy, to znaczy a few. I też ze słowem ile. Mówimy ile lat, ile miesięcy, ile tygodni, ile dni. Wiele lat, kilka miesięcy, parę tygodni, ile dni. To jest nasza trzecia kategoria. Tych form używamy, kiedy mamy numery, które nie kończą się w mówieniu na 2, 3, 4 i ze słowami ile, wiele, kilka, parę. I uwaga, ostatnia kategoria. Pół. Półtora, to znaczy 1,5. 2,5, 3,5, 4,5, 50,5. Tutaj mamy inne formy. Tak, uwaga, półtora to jest słowo, którego często używamy. Nie mówimy 1,5. Nie. Po polsku to jest nienaturalne. Mówimy półtora. I wtedy używamy form roku, tak, pół roku, miesiąca, tygodnia, dnia. Roku, miesiąca, tygodnia, dnia. Ok, ale uwaga. Nie używamy tych form zawsze w taki sposób, niestety. No bo mamy formę na przykład 2 miesiące, ale z przyimkami od i do będziemy mówić od 2 miesięcy albo do 2 miesięcy. Niestety, no to jest polski. Ale już Wam mówię, kiedy używamy tych form. I to są bardzo praktyczne konteksty. Słuchajcie, to są 4 sytuacje. Pierwsza sytuacja, kiedy mówimy jak długo. Możemy tutaj używać przyimka przez albo nie. To jest opcjonalne. Tak jak w tekście o Mary mieliśmy zdanie Mary uwielbia góry i dlatego chce tam być przez minimum 1,5 tygodnia albo po prostu chce tam być minimum 1,5 tygodnia. Tutaj możemy używać przez albo nie. Druga sytuacja to jest przyimek na i tutaj najczęściej mamy przyimek na z czasownikiem jechać, pojechać. Tak jak w tekście, Mary chce pojechać do Polski na 2 miesiące. Czyli mamy jechać, pojechać na jak długo. Wcześniej to było chcę gdzieś być albo byłam gdzieś przez 2 miesiące albo byłam gdzieś 2 miesiące, ale z czasownikiem pojechać mamy przyimek na. Chcę tam pojechać na 2 miesiące. Następny przyimek, następna sytuacja, kiedy używamy tych wszystkich form, to przyimek za. Mary leci do Polski za 3,5 miesiąca. Tak mówimy, kiedy mówimy o przyszłości. Jeśli mamy marzec, to za 3,5 miesiąca będzie albo czerwiec, albo lipiec. Od teraz za 3,5 miesiąca. I czwarta sytuacja, kiedy używamy tych form, to jest, kiedy mówimy o przeszłości i używamy słówka temu. Na przykład 4 lata temu. Mary była w Polsce 28 lat temu i 4 lata temu. Dużo informacji? To wydaje się skomplikowane? Nie martwcie się. Mam dla Was coś specjalnego.
to jest ta niespodzianka. Oprócz tej lekcji tutaj na YouTubie mam dla Was ćwiczenia. Ćwiczenia są na mojej stronie i jest tam też PDF ze wszystkimi informacjami, ze wszystkimi formami i też z tymi sytuacjami, kiedy te formy są używane. Więc proszę bardzo iść na moją stronę polishwithdorota.pl, zalogować się, a jeśli nie macie konta, to utworzyć konto, to jest za darmo. Tak? Wszystko jest za darmo i znaleźć te lekcje, przeczytać wszystko, zrobić ćwiczenia i będziecie bardzo dobrze wiedzieć, kiedy używać form miesiąca, kiedy miesięcy, kiedy miesiąc i tak dalej, i tak dalej. I proszę też pisać swoje przykłady w komentarzach. A jeśli chcecie jeszcze więcej uczyć się polskiego i chcecie pomóc w rozwijaniu mojego kanału, to proszę Was, kupcie jeden z moich kursów wideo na mojej stronie. Oprócz tych materiałów, które są za darmo, które są bezpłatne, są też świetne kursy wideo i dzisiaj polecam Wam kurs do słuchania. To jest bardzo fajny kurs, bo tam też jest historia i to jest romantyczna historia. Jest Karol i Agata. Ach, tak. Zobaczycie. I są dwie wersje dla osób na poziomach A1, A2 i dla osób na poziomach B1, B2. Słuchacie historii, sprawdzacie, co zrozumieliście, potem czytacie historię, robicie ćwiczenia. No, myślę, że Wam się spodoba. Link do tego kursu też jest oczywiście w opisie tego filmiku. No to co? Proszę uczyć się polskiego, iść na moją stronę, zobaczyć, co tam jest i widzimy się w następnej lekcji. Pa, pa!